Witajcie. Temat obsługi i funkcjonowania elektronicznego systemu poboru opłat drogowych przewijał się często w Waszych komentarzach. Dlatego tym razem omówię zasady ogólne korzystania z tego typu urządzeń. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Viator w Polsce działa od lipca 2011 roku i obejmuje drogi krajowe, ekspresowe oraz autostrady zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To łącznie niemal 3685 km. Chciałbym dodać, że nie wszystkie drogi płatne w Polsce są objęte Viatorem i na niektórych odcinkach autostrad A1, A2 i A4 trzeba mieć ze sobą gotówkę albo korzystać z innej formy płatności. Warto o tym wiedzieć. Elektroniczny system zastąpił starzejące się i podatne na różnego rodzaju manipulacje winiety. Zasada jego działania opiera się na technologii mikrofal, za pomocą których tego typu pudełko komunikuje się z bramownicami porozstawianymi na drogach płatnych. W ramach Viator istnieją dwie metody uiszczania opłaty za przejechany odcinek, które determinują sposób korzystania z całego systemu. Pierwszy z nich, przedpłacony, polega na zasilaniu konta z góry. Uiszczona kwota musi pozwalać na pokonanie zaplanowanego odcinka po płatnych drogach, a kiedy kończą się pieniądze, kierowca zobowiązany jest, by doładować konto w punkcie dystrybucyjnym. Kara za jazdę z pustym kontem może sięgnąć nawet 3000 zł. Dlatego trzeba o tym pamiętać. Drugą metodą rozliczania się jest postpaid. I ta metoda jest o wiele bardziej wygodna, szczególnie dla kierowcy. Polega ona na tym, że płatności zostają odroczone i są regulowane przez operatora za przejechane kilometry raz w miesiącu. W tej drugiej opcji kierowca w zasadzie musi jedynie dbać o to, by urządzenie działało poprawnie i kontrolować prawidłowy pobór opłat na bramownicach. A skąd wiadomo, że wszystko jest ok? O tym za chwilę. Teraz o samym urządzeniu. Przypisane jest do numeru rejestracyjnego pojazdu i nie może być przenoszone pomiędzy autami. Z tyłu mamy jego numer, a od przodu kilka diod, naklejkę ze skróconą instrukcją obsługi i jedyny przycisk, za pomocą którego można zmieniać ustawienia kategorii samochodu, którym jedziemy. Robimy to przytrzymując guzik powyżej 2 sekund. Tyle, że te ustawienia są dostępne jedynie w opcji Prepaid. Tutaj mam automat, który jest z góry nastawiony na pojazdy ciężarowe powyżej 12 ton, więc klikając ten przycisk zawsze będzie mi się świecił tylko ten zielony X. Jak przytrzymam dłużej też. Tutaj trzeba zaznaczyć, że dla samochodów ciężarowych w systemie są dwie kategorie wagowe. Pierwsza od 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej do 12 ton, w której trzeba wykazać, czy jest przyczepa, czy jej nie ma. I druga powyżej 12 ton, w której już takiej konieczności nie ma. Dlatego w naszej sytuacji w urządzeniu przedpłaconym świeci się tylko X. Ten przycisk to też jedyny sposób na sprawdzenie przed wyjazdem w trasę, czy nasze urządzenie w ogóle działa. Żywotność baterii w tych VIA-boxach to w zależności od częstotliwości użytkowania około 3 lata, więc warto weryfikować jego działanie, żeby potem nie było problemów. Jeśli po kliknięciu X zaświeci się raz na zielono, to urządzenie działa prawidłowo. 2 zielone mignięcia oznaczają, że saldo konta jest niskie i należy je doładować. 4 czerwone Xy albo brak jakiegokolwiek sygnału oznaczają błąd i należy udać się do punktu obsługi klienta lub do punktu dystrybucji Viator. Urządzenie jest niemal bezobsługowe. Nie da się w nim samodzielnie wymienić baterii. Nie można go rzecz jasna również rozkręcać. Jeśli się rozładuje albo przestanie działać, należy je zastąpić nowym egzemplarzem. O poprawności działania i stanie konta VIA-box informuje nas również za pomocą sygnałów dźwiękowych. Podobnie jak z diodami, pojedynczy dźwięk przy przejechaniu przez bramownicę oznacza, że opłata została prawidłowo pobrana. 2 sygnały informują nas o tym, że kończą się pieniądze na koncie przedpłacowym. Jeśli zarejestrowane jest jedno urządzenie, to usłyszymy 2 piknięcia, gdy na koncie będzie poniżej 100 zł. Im więcej VIA-boxów przypisanych do konta, tym ta kwota będzie wyższa. Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy urządzenie pod bramownicą nie wydaje żadnych dźwięków lub zapika 4 razy.
Kiedy jeździmy w systemie przedpłaconym, to 4 sygnały oznaczają, że skończyły się środki finansowe. W systemie postpaid 4 piknięcia to komunikat o zablokowanym koncie. W obu tych przypadkach pieniądze nie zostały pobrane, a na naszym koncie zostanie zarejestrowany incydent, który może zaowocować karą finansową. Natomiast brak sygnału dźwiękowego najczęściej oznacza rozładowaną baterię albo awarię urządzenia, która uniemożliwia komunikację z bramownicą. Kiedy upewnimy się, że nasz Viabox nie działa, najlepiej jest zadzwonić na linię obsługi Viator i poinformować o awarii, podając numer rejestracyjny pojazdu lub numer urządzenia. Wtedy operator zdalnie zweryfikuje, czy urządzenie rzeczywiście jest zepsute i podpowie nam, gdzie jest najbliższy punkt dystrybucyjny, w którym będziemy mogli wymienić je na sprawne. Tutaj trzeba zaznaczyć, że najważniejszym komunikatem dla kierowcy jest sygnał dźwiękowy. Kiedy bateria jest na wyczerpaniu, może zdarzyć się taka sytuacja, że po wciśnięciu diody mrugają prawidłowo, ale urządzenie nie pika po przejechaniu pod bramownicami. Wtedy bateria podświetla diody, ale nie jest w stanie zapewnić energii do prawidłowej komunikacji urządzenia z bramownicą i opłata nie będzie pobrana. Kontrola poprawnego funkcjonowania i obsługi systemu opiera się na specjalnym rodzaju bramownic, które weryfikują stan konta oraz działanie urządzenia. Jeśli są jakieś nieprawidłowości, to informacja zostaje przesłana do centrum kontroli wraz ze zdjęciem pojazdu naruszającego przepisy. Jeśli nieprawidłowości zostaną potwierdzone, to informacja kierowana jest do mobilnych jednostek kontrolnych obsługiwanych przez ITD, które będą zmuszone nas zatrzymać, a inspektorzy sporządzą raport z kontroli i mogą podjąć decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego. Kary zaczynają się od 1500 zł i sięgają wspomnianych już 3000. Podsumowując, sam system nie jest bardzo skomplikowany, a jego obsługa wydaje się prosta. Jednak jest to jeden z wielu systemów funkcjonujących w Europie. Dlatego jeśli jeździmy w trasy międzynarodowe, to tego typu urządzeń w kabinie będziemy mieli kilka. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie odcinek, w którym omówię inne systemy funkcjonujące na Starym Kontynencie. Na dzisiaj tyle. Zostawcie subskrypcję i lajka, jeśli chcecie. Ja życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.